moi drodzy, zaczynamy znowu od witaminki. Codziennie pijemy jakieś takie najróżniejsze, chociaż co jest śmieszne, zobaczcie, to jest 1000 gramów witaminy C, ale jak przechodzi się w skład, to wszędzie wszystkiego jest 0. Co prawda nie wiem, co to jest za skład, bo jest napisane po tajsku, no ale wszędzie jest 0, także nie wiem, czy to coś daje, czy nie daje, ale bardzo schodzi to w sklepach, także też sobie zawsze bierzemy. Na pewno nie zaszkodzi, chyba że jest po prostu pełno cukru i nic więcej, aczkolwiek coś mnie tak brało, wzięło i odeszło, także być może pomaga. Także moi drodzy, jesteśmy na plaży. No oczywiście są te jakieś takie przydrożne straganiki, a my właśnie idziemy zobaczyć te samoloty, jak to wygląda z tymi samolotami. Mikao, plaża Mikao. Także idziemy zobaczyć, już coś słychać, już coś będzie startować. Wow. Ale dziwne uczucie! Tutaj ktoś ogólnie zginął na tej plaży. Patrzcie! Jaką blisko! O Jezu, on zaraz nas spadnie! Ogólnie wreszcie Wam mogę pokazać plażę w ciągu dnia i tu jest przepiękna. Zobaczcie, bardzo spokojna, przepiękna. Tu jest piękna woda, co Radzio? Przepiękna turkusowa woda. To jest przepiękne. Fajnie, że plaża nie jest tak właśnie bardzo zajęta, tak jak u nas. Dużo lepiej to wygląda niż u nas. Czyli Patong zdecydowanie na krótki okres, nie na cały czas. Aczkolwiek plaża też jest ładna. Rano tylko jak byliśmy, był wielki odpływ i to nam się nie podobało. No ale w ciągu dnia jest cudnie. No i tutaj też widać, że jest pięknie. Tutaj ogólnie widzieliście, jak jechaliśmy, to są hotele do wynajęcia. Ale tutaj tak cały czas być, nie wiem. Spalinami trochę daje, wiecie o co chodzi? Spalinami daje od tych samolotów. Przepraszam, że jest głośno, no ale plaża przepiękna. No, cudnie. Odwróciliśmy się tyłem do morza, no bo tak czekamy na samolot i chcemy jakieś takie ujęcie inne zrobić. Ale powiem Wam, że plaża tutaj jest przepiękna. Piasek jest inny niż u nas Patong. Patong jest mięciuśki jak mąka, nie? A tu jest taki gruby, bardzo dużo muszelek połamanych. Leci? Leci. I to duży. Bardzo dużo muszelek łamanek. Dobra, nastawiaj tam. Zobaczcie na ten błękit wody, no przepiękny jest. Czasem małego kokosa. Thank you. Nie taki mały. Pokaż głowę. Większy niż twoja głowa. Thank you. Czasem małego kokosa i kokosy jak widzicie kosztują 60 batów, czyli to jakieś funt z groszem chyba, tak? Napij, tu będzie mi lżej. Chciał kokosa, patrzcie jak się zje rozum. Very heavy. Dobry? Pyszny. Kiedyś mówiliśmy, że piwo najlepiej gasi pragnienie. To nieprawda, moi drodzy, kokosy najlepiej gaszą pragnienie. Tutaj jest super, nie? Bo tutaj mają wszystkie mrożone, to znaczy takie zimne, trzymają w zamrażarce, w wodzie i to jest mega. W Zanzi chyba tak nie ma, nie? Znaczy mają takie mini lodówki. W Zanzi jak znajdą na plaży, idą sprzedawać po prostu. Dobra, let's go. Jezu, ja znowu widzę, że taka zjarana. Ja sama się dzisiaj 2 razy już 50 kromowałam. Michael Beach bardzo polecam, super jest. Fajnie. Nie wiemy tak za bardzo, o co tutaj chodzi, jeżeli chodzi o, wiecie, jedzenie, restauracje, czy jest tego więcej, czy jest tylko przy samej plaży. Musi być więcej, na pewno jest więcej, ale sama plaża naprawdę fajna, nieprzeludniona, no tylko wiecie, ten hałas lądujących i startujących samolotów. To nie tylko, to bardzo dużo. Ale jeszcze coś. Na plaży się nie rozłoży z ręcznikiem tam. No, ale przy samych samolotach, ale dalej z boku, w lewo, w prawo się rozłożysz, bo tam absolutnie nie, no bo oczywiście to wszystko zmuchuje, piasek w was leci w oczy, wszędzie. Ale fajnie. Fajnie. Fajnie widać te samoloty tak.
nad tobą. Bardzo podobne, to jest to samo co mamy w Birmingham, Dokładnie. tylko że tutaj mamy wodę. Ale gorąco. Ale uwielbiam takie rzeczy. Ty Uwielbiam uwielbiasz. samoloty w ogóle, dlatego może. No uwielbiasz, no zawsze uwielbiałeś samoloty. No. Nie mówię, kto będzie płakał dzisiaj w nocy, bo to widać, to jest oczywiste, kto będzie płakał dzisiaj w nocy. A mi karczycho znowu spaliło płata. Wszystko ci spali. Jezus Maria. A specjalnie założyłam, patrzcie, koszulę, taki w miarę długi rękaw, zapiętą koszulę. No fajne, to jest, powiem wam, komplet z Shein i to jest w 100% bawełna. Rewelacja. Bawełna to jest bawełna, czy albo z lnem to pomieszane. Jedno z tych, albo sama bawełna, albo z lnem. I naprawdę fajny komplecik. Po podróży na lotnisko, świetne miejsce, polecam. Piękna plaża. Piękna plaża, ale powiem wam, że jak samolot startuje, to jakbyście tyłkiem usiedli na papier ścierny. Po jedzonku mówię do Radka, idziemy tutaj na kawę, bo widzę, że czyli cashew, czyli coffee, wiecie o co chodzi? Dopiero później zajarzyłam coffee cannabis, także chyba jednak nie dla nas. Dla ciebie coffee cannabis? Yeah, let's go. Chodź. No, ja nie chcę. Idziemy, tutaj fajne rzeczy są, czysty len, robiony tutaj w Tajlandii, ale też bardzo takie ceniące się, także idziemy dalej. Tu w ogóle tak jakoś bardzo nowocześnie jest, co Radosław? Tutaj tak, ta ulica w ogóle nie pasuje do całego patongu. No, naprawdę. Zupełnie inna. Zobaczcie, butik. Hotel nasz też jest butik, ale nasz jest taki fajny butik. Zielony, tutaj betonoza. A tutaj betonoza. No to już... Ale pewnie jest bardzo ładnie w środku. Na 100% jest bardzo ładnie w środku. A zobaczmy tutaj sukieneczki. No ale zobaczmy, co jest ciekawego. Paw. Widzę, patrzcie, paw wypchany. Czy to prawdziwy paw, moi drodzy? 2 nawet. Czy to prawdziwy paw? Nie. Ale ładny komplet w środku pomarańczowy. Wygląda tutaj taka główna plaża Patong, no to właśnie tak. Zawalone wszystko leżakami jest. Także jak my chodzimy, to idziemy tam w prawo. Tak inaczej, no wiecie, lepsze wieszaki niż karawany. Bo cały czas jest... Karawany? Nie, parawany. Bo cały czas widać to morze. Tutaj widzę jakieś wycieczki. Coś się dzisiaj zachmurzyło teraz, jak przyjechaliśmy. Ale tak właśnie tu wygląda morze. Też piękna plaża. Więcej ludzi na pewno niż w Zanzi. Co jest? Plaży mu się hamulec włączył. Próbuję odczepić. Sporo ludzi, co? Aha. Dużo. Tam właśnie jest fajnie, bo tam nie ma tak dużo leżaków, ale też no widać, że dzisiaj bardzo dużo ludzi jest. Bardzo dużo. No ale plaża bardzo przyjemna i piasek tutaj też jest fajny, mięciusi, także to jest właśnie fajne. Zobaczcie, taki praktycznie proszek. jak w Zanzibarze taki proszek, no. To jest fajne. Już nie porównuję do Zanzibaru, ale akurat jakoś tak mi przyszło na myśl. Patrz jak się zachmurzyło, kiedy wróciliśmy, co? No i dobrze, Ale jak bo byliśmy idealnie. nie Bo... wytrzymać tego gorąco. Tak naprawdę. Super. Przyszliśmy z Radkiem trochę pochodzić, no ale zobaczcie to, co się dzieje. Tutaj nie ma gdzie się przejść, albo po plaży, albo w takim klimacie. Dużo pań czeka. Zobaczcie, co się dzieje. Wesoło. Jest dopiero 23, także jeszcze jest bardzo wcześnie. Co jeszcze ludzie zaczną schodzić? Tak, po północy i do 5 rano. Codziennie to samo. Tak to wygląda. To nie jest tak, że wszystkie dzielnice takie są głośne, już wam o tym mówiłam, ale właśnie dosyć dużo, znaczy dzielnice, wiecie, strony, w które się udacie. A ilu mężczyzn sobie nowe żony tu znajduje, co? Tak ładnie nazywam to żonami. Szok. Takie chocki, klocki. A tutaj proszę, przy każdym barze jest taka zabawa. Młotkiem za jednym ruchem wbić gwoździa tutaj w ten kawałek drewna. Takie młotki luzem w Anglii? Ha, to by było nie wiem co. Patrzcie, jakie maleństwo, maleńka ciułałka. Przy takiej muzyce głośnej nie jest związana. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejny dzień. Tutaj jest Phuket i my przyjechaliśmy, tutaj nie zobaczycie, zobaczyć Buddę. Niestety Budda jest w remoncie, ale można tutaj pochodzić koło niego, także zaraz się tam wybierzemy, a w międzyczasie pokażę wam przepiękne widoki, no bo są tutaj oczywiście wszędzie punkty widokowe, coś przepięknego.
Crying? Why are you crying? Because it's so beautiful? Tak? Lubi tutaj być? Ale zajebiście, co? Dobra, patrzcie. Flying as a loser, it'd be worth the game. No, już długo powiem wam, że się nie wzruszyłam tak na żaden widok, nie? Co? Jest pięknie. Leją wodę, żeby się nie kurzyło. Tak, jest przepięknie właśnie tutaj, tak jak Radek mówi, leją wodę, już wam pokażę, jak to wygląda. Jakbyście nie wiedzieli, jak lanie wody wygląda, tak wygląda. Ale po drodze tutaj, wiecie, no nie wszystko się ze wszystkimi będzie godziło, a ze mną to już zupełnie. Po drodze tutaj widzieliśmy chyba z 20 słoni. W takich małych miejscach, malutkie słoniki, związane łapy. To nie było przyjemne do patrzenia. No i oczywiście pełno turystów, nie? Jak to się mówi, jest popyt, jest podaż? Tak. No. Turyści chcą, no to oni robią, wiecie o co chodzi. Ale już wam, dobra, z tych tematów zobaczymy, patrzcie tutaj. Tu już wynurza nam się przepiękna, wielka głowa Buddy. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś bardziej naokoło możemy iść, czy do kościoła. Mam nadzieję, że gdzieś z przodu też możemy iść, no bo on jest w remoncie. Także musimy gdzieś obejść, jakoś zobaczyć jego najlepiej jak się da. Nie, niestety nie da się więcej jego jakoś obejść, żeby go jakoś inaczej zobaczyć. Także tyle nam zostało. No ale widoki też piękne, nie? Żeby przyjechać tutaj taki taras widokowy. Warto. Przepięknie to jest naprawdę. No na chwilkę, no nie na dłużej. I po drodze oczy zamykać, żeby słon nie widzieć. O. Budda do zobaczenia tylko właśnie z tyłu, ale jak na razie wiecie co, wszędzie jest free entry, nigdzie się za nic nie płaci. Także to jest bardzo wow. A teraz idziemy zobaczyć tutaj do małpek. Z małpkami wiecie jak to jest. Łapią wszystko, co popadnie, także trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Powiem wam, że potrzeba było mi się tak wzruszyć, poczuć znowu to. Zdecydowanie. Małpki przeważnie tam urzędują właśnie koło Buddy. No tutaj niby też. O, to leży na tym, się wyleguje, a nie, to motyle takie. Myślałam, że to małpka nogą rusza. Ponoć tutaj też mogą skakać. No trochę niebezpiecznie, patrzcie. Także z dziećmi bardzo, bardzo ostrożnie trzeba tu. Uważaj, Radzio. Idzie. Co? Jesteśmy w Starym Mieście, na ulicy tutaj Soi Romane. Jak widzicie, tu są takie właśnie kolorowe kamienice. Mamy dużo takich okiennic drewnianych. Właśnie to jest taka uliczka z takimi sino-portugalskimi kamienicami. Wreszcie też widzę tutaj, Radek, bawełnę. Nie jakieś gówno, tylko bawełnę. To jest bawełna na 100%. Sukienka jaka ładna. O Jezu, myśmy tu... dużo. Aha, no też faktycznie, bo lecimy do Bangkoku zaraz. A, ale tylko zobaczę. O, to nie jest bawełna. Mówiłam, że bawełna, ale to nie jest bawełna. Ale zobaczcie, te kompleciki przepyszne. A przepiękne, ale dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, jaki to ma swój klimat. No to jest taki klimat, że ja pierdzielę. Aż się po prostu chce tutaj być. O, to te właśnie takie wszystkie sukienki, co widzę, to chyba stąd. Bardzo popularne właśnie takie kiecki, falbanki. Taka ładna flowy. Patrzcie na to, Azjatyckie. jak to pięknie wygląda.
Super to wygląda. Właśnie my uwielbiamy poznawać takie rzeczy. To jest co prawda bardzo turystyczne miejsce. No wiecie, no Old Town, tak jak wszędzie, tak jak mamy Stone Town w Zanzibarze, tak samo tutaj mamy Old Town, tak samo w Polsce mamy Warszawę. No jest super, ale też wszystko już, zobaczcie, są już takie, chciałam powiedzieć naleciałości, nie, już bardzo dużo takich bardzo właśnie takich nowoczesnych rzeczy. No ale w sumie, no czemu nie, no wszyscy się rozwijają. W Tajlandii też się chcą rozwijać, także super. Ale głównie tutaj właśnie ta uliczka tu jest do podziwiania samych budynków i ogólnie tych takich właśnie ładnych kolorów. Zobaczcie, pastelowe, różowe. To tutaj wygląda przepięknie. Nie jestem pewna, co to jest, no ale ta ulica wygląda absolutnie przepięknie. No patrzcie na to. No czyż to nie jest piękne? No i teraz tutaj przeszliśmy do Thailand Road i to jest chyba też jedna z najbardziej popularnych właśnie tutaj ulic w Starym Mieście. No powiem wam, że to jest takie urocze. Nie wiem dlaczego to mi się jakoś kojarzy z Teksasem. Może dlatego, że właśnie takie małe budynki. Idziemy w drugą stronę? Może dlatego właśnie, że to takie właśnie malutkie budynki. Zobaczcie, wszystko takie pastelowe. Te balkoniki to jest takie romantyczne. Ale krzyczą. To jest takie romantyczne moim zdaniem. Oczywiście pełno straganów, pełno biżuterii i pełno chińszczyzny też. No całe mnóstwo. No ale no to jest turystyczne miasto. No sami popatrzcie na to. No ale no, czy wam to nie przypomina starych westernów, zwłaszcza to tutaj z firankami? Teksas, niekoniecznie Teksas, ale właśnie westerny. No nie wiem, wiecie, tak zawsze tak się kojarzyło, że westerny to i tak to wyglądało. Wyruszyliśmy w drugą stronę. Bo jest tutaj chyba jeszcze pięknie. O, właśnie, są te, zobaczcie. No zakochałam się w tym. Niektóre tak przepięknie wyglądają. Pokażcie mi, jak to... To jest tutaj znowu ta tkaninka pieluszkowa. Chodź, coś ci wybierze tutaj na pewno. Chodź. Ale nie wiem, czy ja chcę na razie. Musisz mieć. Ja nic nie muszę znowu. Musisz. Wiecznie musisz. Ale dobra, chodźmy. Zobaczcie kolejny, jaki piękny sklep. Jak oni tutaj właśnie dbają o detale, to jest niewyobrażalne. Cheers, Poland. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Kapung kap. Dobra, zmierzamy dalej. Ale ładny len, to jest prawdziwy len. Ale wszystko całkiem białe, kurde. Ale piękne rzeczy. Idziemy poszukiwać jakiejś restauracji z wyróżnieniem Michelin dla Radosława. Ponoć jest ich tutaj kilka. Bardzo się jaramy na taką z roti. Kokonas za 40 tutaj tylko. Właśnie, zobaczcie jaka różnica. Kokonas tylko za 40 batów. 40 batów to, nie wiem, 4 zł. Ale przepiękne jest. Ja jestem zakochana. Ogólnie oczarowałam sobie jakoś tą Tajlandię, nie wiem. Po prostu chyba się zaczęłam lepiej czuć, bo mówiłam wam, że byłam na początku taka chora, po prostu masakra była. Ale no Jezus, no zobaczcie na to. No patrzcie na te kolory, patrzcie na te murale, patrzcie na tego deskorolkowca. No zobaczcie, no czyż to nie jest piękne? No to jest po prostu przepiękne. No przepięknie to jest. Czy tylko ja się zachwycam takimi rzeczami? Napiszcie, że wy też, bo czasami myślę, że coś ze mną nie tak. Jakby nie było, Michelin. Super. Dobra. Będziemy próbować. Wygląda jak normalny naleśnik, znasz? Czy to ma jakiś smak? Ale pachnie mi to kokosem. Czujesz to? Takim słodkim naleśnikiem. Skosztowaliśmy przepysznych, takich delikatnych... Jezus, jak ja wyglądam. Które jakby tutaj wpuścić, to bym miała co działać. Ale skosztowaliśmy przepysznych, takich małych pancake'ów, naleśniczków, cieniutkich, milimetrowych z mąki ryżowej i z mleka kokosowego. Mistrzostwo! Boże, mogłabym się tym wysmarować. To zjadłam i czuję cały czas ten aromat w ustach. Nie dość, że smak, ale też aromat właśnie, o dziwo. Powiem wam, co jest tutaj fantastyczne, że jesteśmy między budynkami, po prostu w uliczkach. I tak przyjemnie wieje, tak fajnie. A jeśli jeszcze chodzi właśnie o ceny na przykład, tutaj w porównaniu z Patong, no to tutaj jest troszkę tanio. Zależy co, ale też jest dużo więcej sklepów z lepszą jakością produktów, nie? Fajnie i jakoś tak czyściej jest, bardzo też dużo ludzi, ale
Ale bardzo przyjemny spacerek tutaj, powiem Wam szczerze. Udało nam się. Miejsce jest zupełnie zapakowane. Spróbowałam już tego mięska boczku. To jest chyba najlepszy boczek, jaki zjadłam. Dobra, biorę się za kurczaka, a Ty wyłączaj kamerę i jedz. Dzień dobry, patrzcie, przyjechaliśmy do małpek, do złodziejek. Akuratko chodzą, wędrują. Dzień dobry, małpeczko. Jakie słodziaczki. Trafiliśmy akurat na jakąś awanturę rodzinną, bo się kłócą dosyć mocno. O Jezus. Patrzcie na nie. No kłócą się normalnie. A Ty mamuta jesteś? Mamita czy tatita? Mamita czy tatita? Pchły, widzisz? Jezu, ona ma tatuaż. Literkę R ma wytatuowaną. Patrzcie, kłócą. O Jezus. Przestraszyła mnie. Hej. Co wy się tak tuczecie? Wracając do Health and Safety, czyli do bezpieczeństwa w Tajlandii. Macie na środku, proszę. Głasnąć jakbym chciała, ale nie chcę głasnąć. Bo po co głaskać? Patrzcie! Jak przysiadła koło Ciebie. Tam nie łap. Zegarek też nie. Zostaw to moje. Nie. Jak przysiadła koło Ciebie. Say bye. Say bye. Oj! Why did she bite you? Show me. Ah, no, nothing. That's okay, I know. Wow, monkey! No, ugryzła Radka małpa. Lek. Ja myślę, że warto iść do apteki. Śladu nie ma nawet. No, ale nigdy nie wiesz. Pokaż, czy jest ślad. To jest odciśnięte, tak jak zegarkiem bym sobie odcisnął. Zobacz, ślad jest. Pojedziemy do apteki zobaczyć, ale takie słodziaki, Boże, takie kochane. Jak się przytuliła do Ciebie, co? I wszystko ok? Dopóki ludzie nie przyszli, ona zaczęła zegarek Radkowi skubać, a tak powiedział, nie się wkurwiła, jak udziemnęła. Koszulę mi. Aha, tutaj pierw koszulę mu targała. próbowała targać, Zostaw no. to. O, ale piękna, taka słodka. Dobra, wracamy już do hotelu, powiem Wam, że dzień. Uff, jak gorąco, ale super, fajnie właśnie. My lubimy tak sobie zawsze i wiecie, że my tak w Zanzibarze robimy i wszędzie tak robimy. Bierzemy sobie właśnie, znajdujemy jakiegoś fajnego kierowcę i mówimy, gdzie chcemy jechać i on nas tam wozi. I mamy, wiecie, spędzamy tyle czasu, ile chcemy, nie ma szybko. Sami szukamy to, co chcemy zobaczyć i tak moim zdaniem najlepiej, nie? To jedzonko było. Ale jedzonko było pyszne. A tam ogólnie przychodziły wycieczki tam, gdzie byliśmy z Radkiem zjeść, żeby jeść, no bo Michelin, no i jedna chyba, no przepyszne. O, jakie pyszne, rozmarzyłam się znowu.